Disney po raz wtóry postanowił, że uszczęśliwi nas na siłę, dając nam aktorską wersję swojej klasycznej bajki. Ważne, dając nam nową wersję swojej klasycznej bajki. To nie jest tak, że oni ten film robią na nowo, nie, to ma być po prostu to samo, tylko i wyłącznie z aktorami. Oczywiście ja wiem, że ten film nie był dla mnie przeznaczony, nie jestem jego głównym celem, no ale nie puszczę mojego 8-letniego syna samego do kina, więc jako +1 wybrałem się z nim na ten film, żeby go obejrzeć. No i muszę przyznać, że byłem bardzo zaintrygowany, bo mówię, no zobaczę rzeczywiście, no inne podejście, nowe podejście, przecież główna bohaterka, aktorka przecież polecona była przez samego Stevena Spielberga do roli tytułowej, więc może będzie rzeczywiście fajnie, ciekawie. Więc będę mówił dużo, bo powiem o fabule, opowiem o tym, co mi się podoba i opowiem oczywiście o tym, co mi się nie podoba w tymże filmie. Zacznę może od rzeczy, która mi się bardzo podoba. Piosenki. No jest to coś cudownego, rzeczywiście coś cudownego. Cofnęło mi to, no może nie do czasów dzieciństwa, bo akurat nie jestem tak stary jak Maryla Rodowicz, chociaż z drugiej strony pamiętam święta bez Kevina na Polsacie, więc coś może w tym rzeczywiście jest, ale pamiętając oryginał, bo specjalnie na potrzeby tej recenzji również obejrzałem sobie oryginalną bajkę, można ją zobaczyć na Disneyu i stwierdziłem, porównam sobie. Tamte piosenki były cudowne, naprawdę takie familijne, takie urocze, takie piękne i tutaj te piosenki są cudowne, takie piękne, takie familijne, takie urocze. Rzeczywiście widać, że twórcy, bo to akurat osoby odpowiedzialne między innymi za La La Land tworzyły piosenki oryginalne, bo też się pojawiły piosenki z bajki sprzed wielu lat. Przyłożyli się. Rzeczywiście dobrze to jest wszystko zrobione, wypracowane i widać, że jest pięknie. I mam nawet właśnie odnotowane, że fajna jest piosenka Krasnoludków. No oczywiście, że jest fajna, bo to jest dokładnie ta sama piosenka, która była w oryginale, ale również piosenki wpadają w ucho. Dobrze się je słucha i to nie ma tego zgrzytu, więc jest dosyć fajnie. Oczywiście mówię od razu, widziałem wersję po angielsku, no bo trudno darmo, żeby w Irlandii wyświetlali w kinach film po polsku. Więc daj mi znać, jak te piosenki wypadały po polsku, jak to rzeczywiście wyglądało. Ale fabuła, muszę przyznać, różni się. Różni się od oryginału i to dosyć znacznie. Niby to są detale, to są naprawdę szczegóły, ale to robi wrażenie, wiesz? Ale to sprawia, że nagle ten film jest całkowicie inaczej odbierany, bo oryginał to jest klasyka. To w tym momencie jest już, no, zresztą jak sam Disney reklamuje na swojej stronie na Disney+, że jest to najlepszy, największy film animowany na świecie. To jest ten jedyny. No i rzeczywiście nie można się nie zgodzić, ale różnice fabularne są ogromne, no bo fabuła jest prosta, tak? Mamy Śnieżkę, której macocha jest złą wredotą, zamknęła ją tam gdzieś w kuchni, ona sprząta, pewnego dnia lustro mówi, tak, już nie jesteś najpiękniejszą na świecie, wysyłają do lasu z jakimś rodakiem, który ma ją zabić, nie chce tego zrobić, uciekaj w las, mówi, ona znajduje się z krasnoludkami, tam zaczyna z nimi żyć, ale królowa przychodzi pod postacią starej, brzydkiej wiedźmy, daje jej zatrute jabłko, ona zasypia, królowa gnana przez krasnoludki ginie, a potem pojawia się książę, który daje buziaka, ożywa i żyje długo i szczęśliwie. Taka jest fabuła w oryginale, ale właśnie w oryginale. Tutaj rzeczywiście to jest całkowicie inaczej poprowadzone, może nie całkowicie, ale bardzo jest zmienione. Otóż już w tym momencie nie mamy księcia, który tak naprawdę w oryginale gra rolę marginalną, wiesz, on pojawia się na początku, jak tam Śnieżka sobie śpiewa do ptaszków, później na końcu daje jej buziaka, a tutaj nie ma księcia, jest Jonathan. Jest rozbójnik Jonathan, ziomek normalnie, elegancko, super, który walczy o dobro, o tych malutkich, o uciśnionych i tak dalej z jej ojcem, który to ojciec się pojawia w tym filmie. Pewnie, że tak, król się pojawia, królowa się pojawia, potem się okazało, że królowa zachorowała, potem się okazało, że pojawiła się przyszła macocha, króla ona też tam, tak, jak najbardziej kilim, jak to mawiali w Killerze i rzeczywiście dostajemy tych dużo rzeczy, dużo informacji, które tak naprawdę są zbędne, są niepotrzebne i ten Jonathan, no jest dobrym, rzeczywiście bardzo, bardzo prawym, taki troszeczkę Robin Hood, wiesz, takie skrzyżowanie, no powiedzmy postaci, które znamy z legend i on tutaj jest dobry, pewnie, że tak, jest prawy, nawet w pewnym momencie jak no, żołnierze królowej strzelają do naszej Śnieżki, to przyjmuje na klatę, nie dosłownie, ale powiedzmy przyjmuje na klatę strzały, a właściwie bełt, bo to jest z kuszy,
i ona przeżywa, no i jest dobrze, rzeczywiście wszystko super, potem zostaje uwięziony, czego nie było oczywiście w oryginale, ponoć było gdzieś tam w zamyśle, ale okazało się, że nie mieli czasu, czy pieniędzy, czy możliwości, czy ochoty, czy może po prostu Walt Disney rzeczywiście nie chciał tego robić. W każdym razie, no oczywiście potem on daje jej tego buziaka i tak się zastanawiałem, czemu? Po co? Skoro robisz wersję aktorską filmu swojego animowanego, po co to zmieniasz? Po co komu? Jak coś działa, jak coś jest dobre, a sam Disney reklamuje jako największą, najlepszą, najwspanialszą bajkę na świecie, to po co to ulepszać, po co to upiększać? Nie potrzeba rzeczywiście tego, my tego nie kupujemy, my tego nie chcemy, nie ma rzeczywiście takiej potrzeby, bo no, skoro coś działało dobrze, no to jest rzeczywiście super. Nasza Śnieżka, no tak, jest, jak najbardziej pojawia się. Co mnie bardzo tutaj niepokoi, bo oprócz tego oczywiście, że ta fabuła się zmieniła, to mam tutaj jeszcze oczywiście odnotowane, że kiedy Śnieżka się pojawia w domu krasnoludków, w tym jej fajnie takiej bardzo ładnej, uroczej chacie, no to w oryginale wchodzi, patrzy, ale to jest bałagan, ale to jest straszny nieporządek, posprzątam. No i zaczyna razem z innymi zwierzątkami, które mi pomagały sprzątać. Tutaj no rzeczywiście już nie może być tylko rzeczywiście, że tylko i wyłącznie kobieta sprząta, bo tak nie powinno być. No my oczywiście wiemy, że tak nie powinno być, ale tutaj już musi być dobrze, musi być poprawnie politycznej, więc poczekamy do momentu, aż krasnoludki wrócą z kopalni diamentów, gdzie to rzeczywiście pracują i wtedy razem posprzątamy. Niby nic. Pewnie, że oczywiście, że niby nic, czasy się zmieniają, minęło wiele lat, już bodajże 70 od czasu premiery oryginalnego filmu, więc to się musiało zmienić. Ale jeżeli robisz takie rzeczy, jeżeli zmieniasz, ja oczywiście zaraz jeszcze powiem o kilku innych, które się pojawiają, to nie reklamuj tego jako aktorską wersję klasycznej bajki, tylko po prostu albo powiedz, robimy całkowicie inny film, w ogóle totalnie nie mając nic wspólnego ze Śnieżką, albo robimy nową wersję. A nie czaruj nas, że oj, dostaniecie to samo. No nie, rzeczywiście to nie jest to samo. Zaraz oczywiście wiem, że się mnóstwo osób się do mnie doczepi, ale widać, że postanowiono złagodzić, zmienić, bo na przykład jest scena, kiedy królowa wysyła właśnie tego żołdaka, tego żołnierza, ażeby zabił Śnieżkę i przyniósł królowej jej serce. No to w tym filmie dostaje ona w tej szkatule, w tej skrzyni jabłko. No oczywiście jabłko, bo wiadomo, symbol, a w oryginale jest to serce świni. Trzeba przyznać, że rzeczywiście drastyczne, no ale akurat takie były czasy. I tutaj stwierdzono, złagodzimy. To akurat może jest dobra sprawa. Potem, kiedy to jabłko jest dostarczone przez tą wiedźmę, okazuje się, że w oryginale to jabłko spełnia życzenie. A przynajmniej tak jest powiedziane oczywiście, żeby ta Śnieżka je zjadła. W ogóle w oryginale zła królowa jest gnana przez krasnoludki, które domyślają się, co się rzeczywiście stało. Spada gdzieś tam z klifu, spada z urwiska i ginie. Tutaj tego nie ma. Oczywiście tutaj tego nie ma. No gdzieżby Gal Gadot mogła zginąć w ten sposób. Musi być na końcu twarzą w twarz, walka i tak dalej rzeczywiście. No i również w oryginale krasnoludki nie mogły zakopać w ziemi, w trumnie oczywiście Śnieżki, bo ona była cały czas piękna i w ogóle, więc zrobiły jej krasnoludki trumnę ze złota i szkła, no i zostawiły i tam jakiś czas później przychodzi księciunio, daje buziaka i wracają do zamku i żyli długo i szczęśliwie. Tutaj oczywiście jest całkowicie inaczej, jak już mówiłem, jest Jonathan, nasz Robin Hood, facet w rajtuzach, który dziwnie, naprawdę dziwnie, ale kilka sekund po tym jak Śnieżka zjada jabłko, przychodzi, oddaje buziaka, super, dziękuję bardzo, wszystko w porządku i na koniec idziemy do zamku, bo trzeba rzeczywiście z tą królową wojować, no i wojują i królowa oczywiście ginie od lustra, chociaż domyślam się, że jest to tak pomyślane, że gdyby ten film zarobił super dużo pieniędzy i gdyby rzeczywiście odbiór był bardzo pozytywny, to można nakręcić drugą część, bo oczywiście jest zostawione, bo wtedy jest taka sytuacja, że jak najbardziej można i tych rzeczy, które sprawiają, że ten film się różni od oryginału, jest całe mnóstwo. Ja oczywiście tylko większość pewnie pominąłem, skupiłem się na tych najważniejszych i to mnie rzeczywiście, jeszcze raz powiem, denerwuje, bo nie chcę, jeżeli mówisz mi, tak, dostajesz, to jest to samo, tylko i wyłącznie wersja aktorska. Ja oczywiście wiem, że pewne rzeczy się muszą zmienić, ale po co na siłę rzeczywiście próbujesz nas, drogi Disneyu, uszczęśliwiać? Skoro sam reklamujesz, po raz wtóry powiem, oryginał
jako film, animację wszechczasów, no to po co rzeczywiście nie ma tego sensu zmieniać. Po drugie, na siłę naprawdę jest i bardzo, i to Ameryka, Disney, wszyscy tam w ogóle wiemy o tym, poprawność polityczna. To dopiero mnie rzeczywiście bardzo, bardzo wkurza. Są sam Peter Dinklage, aktor bardzo oczywiście znany z wielu filmów, chociaż ostatnimi czasy serial Gra o Tron. Przecież po komentarzach Petera Dinklage'a, który twierdził, że w oryginalnym filmie przedstawiał krasnoludki w negatywnym świetle, Disney ogłosił w 2022 roku, że podejdzie do postaci inaczej, konsultując się również z członkami społeczności karłowatej. Wielu fanów oryginału, w tym Dylan Postle, jest to aktor, który występuje w tym filmie i który jest również, to się teraz mówi, osobą niskorosłą, czyli jest krótko mówiąc karłem, zauważył, że wiele uwag Dinklage'a było nieprawdziwych. Po pierwsze powiedział, że krasnoludki mieszkały w jaskini, oczywiście to nie było prawdą, mieszkały w domu, w jaskini kopały diamenty i tak dalej. Więc rzeczywiście ogromne było parcie na to, żeby ten film powstał i on musi być super, on musi być bardzo poprawny politycznie, on musi być genialny. Zresztą, no wiadomo, że jest to na podstawie baśni braci Grimm, a bracia Grimm, no niekoniecznie byli miłymi dżentelmenami, bo jeżeli sobie przypomnisz chociażby Kopciuszka, gdzie tam powiedzmy siostry, w oryginalnej bajce oczywiście siostry obcinały sobie pięty, paluchy, żeby rzeczywiście ten pantofelek zmieścił się, no to nie były to rzeczywiście bajki dla grzecznych dzieci, a przynajmniej nie zawsze. Zresztą tutaj jest nawiązanie do tego, gdyż architektura kamienic w pobliżu zamku przypomina styl architektoniczny charakterystyczny dla Hesji w Niemczech, skąd pochodzili bracia Grimm. Oczywiście oni właśnie opublikowali najsłynniejszą wersję bajki o królewnie Śnieżce. No i to mnie rzeczywiście bardzo denerwuje, że chcą nam na siłę wpychać to wszystko i to nie jest świetna sprawa. W ogóle w książce, tak, pewnie domyślasz się, że musiałem oczywiście ten temat poruszyć, ale w książce Śnieżka, a właściwie kolor jej skóry opisany jest jako właśnie śnieżno-biały, stąd Śnieżka. Nie, tutaj oczywiście jest inaczej, ponieważ tutaj, zresztą sama Rachel Zegler odniosła się do tego, pochodzenie imienia Śnieżki w tym filmie sięga innej wersji Królewny Śnieżki, czyli już nie bajka Disneya, to co znamy bajki Disneya, już nie bajka braci Grimm, tylko jeszcze jakaś inna, która została opowiedziana w historii, w której przetrwała Śnieżycę, która miała miejsce, gdy była dzieckiem. Dlatego król i królowa postanowili nadać jej imię Śnieżka, aby przypomnieć jej o jej odporności. O jej odporności. Właśnie stąd, więc tak naprawdę nie było znaczenia kto zagra co, gdzie, jak i kiedy. No przestańmy. Przestańmy naprawdę robić takie jaja, bo to rzeczywiście jest głupota. To już nie jest pierwsza rzecz, to jest kolejna sprawa ostatnimi czasy, gdzie próbuje się zakłamywać rzeczywistość. No ja oczywiście rozumiem. Rachel Zegler polecona była przez Stevena Spielberga, który ją reżyserował w West Side Story, więc jak najbardziej. No powinnam się cieszyć oczywiście, przecież co ty stary gada, przecież to jest Polka z pochodzenia, jej ojciec był Polakiem. Jej ojciec był Polakiem, którego ojciec, oczywiście, że tak jak najbardziej, bo ojciec ma na imię Craig, naprawdę typowo bardzo polskie imię Craig, ale no pewnie tak, jak najbardziej, no niedawno Jesse Eisenberg dostał polskie obywatelstwo, więc można powiedzmy jakoś w ten sposób się do tego ustosunkować. Zresztą w tej wersji zmieniono genezę imienia księżniczki Śnieżki, no to oczywiście o tym już mówiłem i nie podoba mi się to. Naprawdę nie podoba mi się to. Ktoś mi zaraz wytknie, ale stary, co ty mówisz? Ale teraz dla ciebie takie pytanie. Wyobraź sobie, że rzeczony Steven Spielberg, tak? Robi biografię. Kolejną biografię, wiadomo, zrobił już kilka rzeczywiście dobrych, albo bardzo dobrych filmów. Prawie wszystkie były bardzo dobre, no nieważne. Robi biografię znanego Martina Luthera Kinga. I stwierdza, muszę mieć ten film dobrze zrobiony, dopracowany, więc biorę aktorów oscarowych, biorę aktorów genialnych, sprawdzonych. I sięga po aktora, który już wystąpił w 2 biografiach, między innymi jedna z nich oscarowych. Wystąpił jako Winston Churchill oraz jako Alfred Hitchcock. Bierze Antonego Hopkinsa do tejże roli. I postanawia oczywiście zmienić, bo tak to będzie. Co się myślisz, że się dzieje? Ja oczywiście wiem, że ktoś mi zaraz powie, stary, co ty gadasz w ogóle, przecież to jest bajka, tylko i wyłącznie wymyślona to jest dla dzieci, a tutaj od razu takie rzeczy. Tak? To w takim układzie zastanów się na przestrzeni dzieł. To oczywiście działa w obie strony, bo jeżeli sobie przypomnisz ekranizację komiksu Remo Williams z Fredem Wardem, no tam to Joel Grey akurat grał rolę Koreańczyka, co wyglądało beznadziejnie i też mu się za to rzeczywiście dostało i słusznie, bo to akurat była
głupota. Matt Damon nie tak dawno w Wielkim Murze również powiedzmy przejął rolę Azjaty, ale widać, że no nie podoba mi się to. Naprawdę nie podoba mi się to. I to jest właśnie paradoks tego wszystkiego, bo nie podoba mi się to, że Rachel Zegler zagrała Śnieżkę, ale ona jest najlepsza w tym filmie. To jest dopiero zabawne, ponieważ Gal Gadot, która się w tym filmie oczywiście no, jest złą królową, jak widać, no więc rzeczywiście, więc powiem to w ten sposób, że no, wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, ale kiedy ona mówi lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie i ją stawiałem naprzeciwko Renée Zegler, tak, pozostawię to bez komentarza, bo rzeczywiście chyba nie ma potrzeby, ale Rachel Zegler, Renée powiedziałem, Rachel, nie jest zła. Ona jest rzeczywiście dobra w tej roli. Ona jest najmocniejszym punktem tego filmu. Zaraz może po piosenkach i chyba to nie jest tak naprawdę dobre. Czemu to nie jest dobre? Ponieważ jeżeli masz aktorkę, która no, ona jest ok w tej roli, sprawdza się fajnie, ale jest najlepsza w całym filmie, to nie jest odpowiednia sprawa, wiesz? Bo Gal Gadot, nie wiem co się dzieje, ona no, gra tą złą królową i ma być wredna i tak dalej, straszna. No ona nie jest. Moja córka bardziej się bała wiele lat temu oglądając wersję Dumbo w reżyserii Tima Burtona i w pewnym momencie mówi, tato, wyjdziemy z kina, bo rzeczywiście no, nie wyglądało to dobrze. Zresztą Tim Burton to akurat nie jest reżyser dla Disneya, ale tutaj ja oglądałem ją i tak patrzę, no mówię, mój syn też, zero reakcji w ogóle, nie było tego, że patrz, a to ona się, nie, nic w ogóle, spoko luz, a dokładnie w takim samym wieku byli oglądając zarówno Maja oglądając Dumbo, a Wiktor oglądając teraz Śnieżkę, więc no nie wypada to dobrze, nawet takie informacje jak nałożenie makijażu starej wiedźmy na Gal Gadot zajęło 4 godziny, bo rzeczywiście tak to musiało być i tak dalej, no niespecjalnie to mi się podoba, no ale jakoś stwierdzono, że będzie dobrze, no nie jest dobrze, wiesz, masz film, który chyba za bardzo nie wie, czym ma być. Nie wie naprawdę, jak do tego podejść, bo z jednej strony mamy Petera Dinklage'a, który narzeka, że tak, postanowiono podejść do karów. Z drugiej strony Disney, będziemy szanować w ogóle i robią wszystkich krasnoludy robią komputerowo. CGI, czyli komputerowo generowane efekty, a żeby było w porządku, żeby było dobrze, tylko weźmiemy kilku aktorów, żeby podłożyli głos i będzie w ogóle fajnie. Jeden w ogóle z tych krasnoludów wygląda, z tych krasnali, przepraszam, wygląda jak Tommy Lee Jones w ściganym, więc mówię, że rzeczywiście jest fajnie. Jeżeli uważasz, że jest fajnie, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, bo rzeczywiście tutaj jest zabawnie. Jeden oczywiście z krasnali nawet przecież nie mówi, no co oczywiście wiemy z bajki, ale pod wpływem księżniczki jednak zaczyna mówić, przełamuje się i jest super świetnie, więc tak się zastanawiałem, dlaczego, po co, skąd, no oczywiście wiem po co, no po to, żeby włoska firma Mamona Casucci i Szmal się zgadzała. W ogóle według Entertainment Weekly film ten został pierwotnie pomyślany już w 2012 roku, czyli 13 lat temu, długo co, jako opowieść o sztukach walki zatytułowana The Seven, czyli 7, w której 7 krasnoludków było mnichami, którzy wykorzystują swoją mądrość, aby wyszkolić młodą kobietę, by mogła się bronić i walczyć z potężnym złem. Film został jednak odłożony na półkę po 2 innych opowieściach o Królewnie Śnieżce, czyli Królewna Śnieżka oraz Królewna Śnieżka i Łowca, obie z 2012 roku. Więc jak widzisz, ten temat jest grany od dawien dawna. Rzeczywiście bardzo dużo tu się działo, ale tak naprawdę to jest Królewna Śnieżka. I to nie jest film dla mnie, tylko dla mojego dzieciaka. Jest to film dla rodziny ogólnie, dla wszystkich, wiesz. Jak w Shreku, jak cebula. Ma mieć warstwy. No tylko, że ten film nie ma warstw. Ten film nie jest dla dzieci. Mój syn, gdyby go pewnie zapytać o ten film, to już będzie niespecjalnie kojarzył. A Psi Patrol kojarzy. Jak najbardziej. A Ralfa Demolkę kojarzy. I tak dalej. Więc muszę przyznać, że tutaj Disney pokonał się sam siebie. Po prostu wiesz, dał jak Charlie Chaplin sam siebie znokautował i nie wygląda to dobrze, gdyż oni chyba do końca nie wiedzą, jak to ma być. Czy mamy zrobić film, który będzie dokładną ekranizacją tego, co zrobiliśmy wiele lat temu, tylko aktorską, czy uwspółcześniamy go, czy robimy całkowicie inny film, który nie ma nic wspólnego ze Śnieżką, ale po prostu no,
jakoś tak wyszło, że damy Śnieżka, no bo wiadomo, że łatwiej, więcej osób przyjdzie na film do kina pod tytułem Śnieżka niż powiedzmy Królewna kontra Zła Królowa, czy coś takiego oczywiście. I nie podoba mi się to rzeczywiście, że oni sami do końca nie wiedzą. Chcą złapać zbyt wiele srok za ogon w tym samym momencie, wiesz? Zastanawiają się, okej, no to weźmiemy tutaj no może nie młodzież, która akurat pamięta oryginał, bo to rzeczywiście niekoniecznie, chociaż z drugiej strony pozdrawiam Marylę Erdowicz, ale nie wiedzą, nawet sama ta informacja o tym, że to miał być na początku film o sztukach walki, wiesz, gdzie, w którą stronę, jak podejdziemy do tego, no to się okazało, że proszę bardzo, zrobimy, bo Piękna i Bestia zażarła, zrobiła dużo pieniędzy, zrobimy, bo Król Lew udało się, zarobił mnóstwo pieniędzy, co z tego, że już druga część Króla Lwa niekoniecznie sobie rzeczywiście poradziła, co z tego, że kolejne filmy już tracą, no ale skoro już wydaliśmy ileś tam milionów dolarów na preprodukcję, na obsady i tak dalej, no to zróbmy tak, że rzeczywiście tutaj pojedziemy również grubo. No i muszę przyznać, że nie udało się to Disneyowi. Film nie wyszedł dobrze. Powiem Ci tak, jeżeli chcesz obejrzeć dobry film animowany Disneya, proszę bardzo, tutaj masz, widzisz, jest Księga Dżungli, Bambi, jest Kopciuszek, Mała Syrenka, Śpiąca Królewna i tak dalej, albo po prostu kliknij na Disney+. Tam rzeczywiście tego jest całe mnóstwo. Obejrzysz sobie na pewno oryginał, bo warto. A tutaj, no nie, no Disney po prostu okłamał Ciebie, okłamał mnie. Straciłem tylko kilka godzin czasu, kilka złotówek, kilka euro, trzeba byłoby rzec, bo to, że mamy film, gdzie są dobre piosenki, które tak naprawdę w większości, powiedzmy, albo w dużej mierze są wzięte z oryginału sprzed wielu, wielu lat, to nagle nie sprawi, że ja powiem, o proszę bardzo, jak to jest rzeczywiście super świetnie. No, piosenki są urocze, mam napisane. No oczywiście, że są urocze, ale czy ja idąc na bajkę o Śnieżce, na film o Śnieżce, chcę uroczych piosenek? Czy może ja rzeczywiście chciałbym jakiejś tam powiedzmy sensownej fabuły, która nie będzie mi waliła pionką w nos jak poprawnością polityczną, bo akurat o to nie chodzi, gdzie nie z prawa i z lewa będzie rzeczywiście, macie zrobić tak, wiesz, tutaj mają Petera Dinklage'a, tutaj Stevena Spielberga, który sugeruje tęże aktorkę, tutaj jednak stwierdzają, no to pójdziemy na kompromis, damy aktorski film, ale powiedzmy krasnale, to jednak, żeby nie urazić nikogo, nie będą aktorzy nisko rośli, tylko rzeczywiście zrobimy to komputerowo, żeby było super, ale jednak ona będzie przełamywała stereotypy, bo będzie dobra, będzie silna, będzie mocna, dam jej Śnieżka, bo wiesz, jak super dziecko przetrwała Śnieżycę. Tutaj jednego krasnoludka sprawi, że on był, no nie mógł mówić, nie umiał gwizdać, co jest ważne, zagwizdałbym, ale niestety nie mogę z tym aparatem na szczęce, że ona wydobędzie z niego wszystko, co najlepsze, a tutaj Robin Hood przyjdzie i pomoże i walczą o to, żeby ojciec i tak dalej, bo on może żyć, ale może nie żyć, a królowa, no nie, no proszę Cię, no naprawdę, tutaj to powinna być Śnieżka, tak, film o Śnieżce, a nie film o Jonathanie, nie film o złej królowej i tak dalej, ale o tym oczywiście wiemy. Bardzo często jest takie, że kiedy pojawia się gwiazda, zresztą Gal Gadot nie tak dawno dostała gwiazdę na Hollywood Walk of Fame, tak naprawdę nie bardzo wiem za co, bo dając jej gwiazdę za powiedzmy za jeden film, czyli Wonder Woman, który był dobry, a reszta to, cytując traperów z nad Wisły, spójrzmy story na te spory i pomówmy o Batorym, nie będziemy rzeczywiście się zagłębiać, więc no nie, odradzam ten film, nie idź, bo to jest strata czasu, bo Disney wziął nas, wymaglował, wrzucił i okazuje się, że nie. Sprawdzałem specjalnie przed chwilą na IMDb, przed nagrywaniem tej recenzji, jaka jest ocena i ocena jest bardzo, bardzo słaba, bo bodajże jest 1,9 na 10. Oczywiście 10 super, 1 to dno. Przypomnę tylko, że bodajże Smoleńsk ma chyba, albo miał gdzieś koło 2, więc no też rzeczywiście nie jest super. A Królewna Śnieżka? Nie. Disney? Nie, rzeczywiście zjadają własny ogon, może za dużo, wiesz, Disneyu, tutaj wszystkie wasze produkcje, tutaj 20th Century Fox, Marvel, Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, Obcy, Predator, może tego rzeczywiście wszystkiego jest za dużo, może trzeba po prostu się wziąć, skupić na jednym i może wtedy będzie dobrze, bo tutaj jest bardzo, bardzo źle, a ja, no pewnie, że tak, czemu by nie, platynowa wersja, dwupłytowa, 40-lecie wydania, pewnie, obejrzę sobie teraz Księgę Dżungli. Tutaj obejrzę sobie więcej filmów. Pewnie, że tak. A ja idę obejrzeć Księgę Dżungli. Cześć.